Każdy zna Jezusa, Abrahama, Buddę czy Mahometa, ale czy ktoś z Was słyszał o twórcy drugiej w historii religii monoteistycznej, która kształtowała obraz jednego z największych starożytnych państw? Witam wszystkich w kolejnym już odcinku naszej serii Kim był? Dzisiaj opowiem Wam historię postaci, którą osobiście uważam za jedną z najciekawszych w całej historii, a mianowicie Zaratusztry z Pitanu. Zoroaster, bo tak Grecy nazywali naszego bohatera, urodził się gdzieś pomiędzy XIII a VI wiekiem przed naszą erą, prawdopodobnie w okolicach dzisiejszego północnego Iranu. Całkiem spory margines błędu jak na tak ważną postać. Był synem Puruszaspy, jest to imię męskie, oraz Dugdy, analogicznie jest to imię żeńskie. Według wiary zaratusztriańskiej jego dusza została stworzona przed powstaniem świata, wraz z duszami innych dobrych istot, odpowiedników chrześcijańskich aniołów. Duch Zaratusztry do momentu narodzin ukrywał się w Chaomie, czyli świętej roślinie, z której potem Puruszaspa wycisnął sok, nad którym odprawił modły, po czym go wypił i w taki sposób dusza proroka pojawiła się w jego ciele. Została następnie przetransportowana do łona Dugdy, tym razem już bez żadnych pośredników. Aryman, odpowiednik szatana, starał się zapobiec narodzinom Zoroastera i wielokrotnie wysyłał złe duchy do biednej matki, która jednak zdołała, dzięki modlitwie, obronić się przed nimi. Ta pobożność przyczyniła się do tego, że Ormuzd, odpowiednik Boga Ojca, sprawił, iż po porodzie nowonarodzony prorok, zamiast płaczu, wydobył z siebie śmiech. Mimo porażki Aryman nie zaprzestał prób zgładzenia Zaratusztry i wysłał 5 braci Karapanów w celu jego zabicia. Ich wysiłki oczywiście także spełzły na niczym. I teraz na chwilę odstawmy fantastyczne historie na bok, żeby bliżej przyjrzeć się młodości proroka. Został on wychowany w domu ludzi wyznających mazdaizm. Była to religia, na której wzorował się Zaratusztra, tworząc zoroastryzm. W mazdaizmie występowało wielu bogów, w tym pan czasu Zurwan, ojciec Ahura Mazdy, czyli pierwowzoru Ormuzda, oraz Angry Mainyu, pierwowzoru Arymana. W swoich młodych latach Zoroaster przeżył wiele wypadków, za które obwiniani byli oczywiście bracia Karapanowie. Wpadł on podobno nawet w ogień, z którego wyszedł bez szwanku. W dniu ukończenia 15 lat otrzymał od ojca koszulę, co wskazywało, iż wcześniej musiał chodzić nago, oraz kosti, czyli świętą przepaskę noszoną przez wyznawców mazdaizmu. Gest ten oznaczał, iż młodzieniec stał się mężczyzną, lecz z domu Zaratusztra odszedł dopiero w wieku 20 lat, po tym jak jego szczep został zdziesiątkowany w wyniku wojen plemiennych. Utraciwszy dom, prorok tułał się od świątyni do świątyni, gdzie pobierał nauki od tamtejszych magów. Pewnego dnia trafił do domu zamożnego człowieka, który swoje bogactwa poświęcał na pomoc biednym. Zoroaster wstąpił do niego na służbę i pomagał mu opiekować się potrzebującymi. Po kilku latach Puruszaspa, któremu udało się przeżyć pogrom, przyprowadził Zaratusztrze dziewczynę, którą chciał przeznaczyć mu na żonę. Prorok poprosił ją o odsłonięcie twarzy, którą miała zakrytą welonem, gdyż pragnął poznać kobietę, z którą miał wziąć ślub. Dziewczyna jednak odmówiła, więc Zoroaster orzekł, że nie ożeni się z osobą nie okazującą mu szacunku. Jak powiedział, tak i zrobił i do ślubu nie doszło. W tamtych czasach przeciwstawienie się woli ojca było prawie że przestępstwem. Na szczęście Puruszaspa uszanował decyzję syna i już więcej nie ingerował w jego życie. Po 10 latach tułaczki i służby potrzebującym w życiu już 30-letniego Zaratusztry nastąpił przełomowy moment. Jak później twierdził, spotkał dobrego ducha Bahmana, którego imię oznacza dobrą myśl, w postaci wysokiego człowieka w jedwabnej sukni. Owa postać zapytała go o jego imię i zamiary. Prorok podał swe imię i rzekł, iż pragnie czynić dobro oraz wypełniać wolę boską, którą jednak najpierw chciałby poznać. Usłyszawszy to, Bahman zabrał go na biesiadę duchów do nieba. Tak, w zaratusztrenizmie także występuje koncept piekła i nieba, strzeżonego przez świętego człowieka z kluczem. Tam Zoroaster zadawał wyższym bytom pytania,
które nurtują każdego człowieka. Na przykład, co było, zanim powstał świat. Otrzymywał oczywiście odpowiedzi, które nie zadowoliłyby zwykłego śmiertelnika, nie umiejącego ich pojąć. Ponadto prorok został nauczony, jak odróżniać dobro od zła. Gdy pojął już ich nauki, ukazał mu się Ormus w pełnej okazałości, którego głowa miała sięgać krańców nieba. Przed odesłaniem na ziemię Zaratusztra musiał jednak przejść okrutne próby, które miały za zadanie zweryfikować, czy jest on godzien zostania prorokiem. Polegały one m.in. na wchodzeniu w ogień, polewaniu płynnym metalem oraz wypruwaniu wnętrzności. Po tych wszystkich okropnościach Ormuzd oczywiście połatał naszego bohatera. Jednak i to nie był koniec, bowiem Zoroaster musiał jeszcze odprawić 7 obrządków, podczas których brał cały świat pod swoją opiekę. Dopiero po tym wszystkim Zaratusztra oficjalnie został prorokiem i Bachman odesłał go z powrotem na ziemię. Mogłoby się wydawać, że już teraz pójdzie z górki, prawda? Niestety, nasz biedny Zoroaster nie znalazł posłuchu w swoich rodzinnych stronach, czego najlepszym przykładem jest to, że pierwszego człowieka udało mu się nawrócić dopiero po 10 latach żmudnych prób. Szczęście uśmiechnęło się do proroka dopiero kiedy zawędrował do starożytnego królestwa Chorezmu. Tam pojawił się na dworze króla Wisztaspy i zdołał w cudowny sposób uzdrowić jego ulubionego konia. Władca wtedy uwierzył w moc Zaratusztry i ustanowił zoroastryzm religią państwową. Nie spodobało się to sąsiednim narodom, które starały się najechać Chorezm pod pretekstem ukarania herezji. Żaden atak na państwo króla Wisztaspy nie powiódł się, a ponadto nawrócony władca w odwecie zdołał nawet poszerzyć własne granice. Upojony zwycięstwem dał nawet prorokowi za żonę córkę swojego doradcy. Tym razem przeznaczona mu kobieta okazywała mu szacunek i do ślubu doszło. Musiała mu nawet przypaść do gustu, gdyż miał z nią wiele dzieci. Ponadto Zoroaster został jednym z najbardziej wpływowych ludzi w państwie i zaprzyjaźnił się ze swoim teściem, Dżamaspą z zamożnego rodu Chwogwidów. Na starość jednak prorok zrezygnował ze wszystkich dostojeństw i spisał Gaty, czyli odpowiednik Biblii. Są one jednym z niewielu źródeł o jego życiu. Zaratusztra żył do wieku 77 lat, lecz sposób, w jaki umarł, budzi dyskusję po dziś dzień. Zwolennicy bardziej przyziemnej teorii sądzą, iż został on zamordowany podczas wojny Chorezmu z królem turańskim Ardżaspem, kiedy to prorok starał się nawrócić obywateli wrogiej nacji. Historycy o bardziej romantycznym usposobieniu, w tym ja, uważają natomiast, że Zoroaster, pragnąc wypełnić przepowiednię w krystalicznych wodach jeziora Kasaoja, wierzył, iż gdy nadejdzie odpowiedni czas, to w tym zbiorniku wykąpie się dziewica i zostanie zapłodniona przez jego nasienie, przechowane w wodzie. Z tego dziwnego stosunku miałby narodzić się Saoshia, czyli odpowiednik naszego Mesjasza. Trochę pokręcona teoria, lecz nie mniej prawdopodobna. Niezależnie od sposobu śmierci, Zaratusztra pozostaje jedną z najciekawszych i najbardziej tajemniczych figur na kartach historii. Jest on dobrym przykładem, iż nigdy, nawet po 10 latach niepowodzeń, nie można się poddawać. Ponadto, gdy Chorezm został podbity przez Persów, przyjęli oni zaratusztrianizm i rozprzestrzenili go, później ustanawiając go religią panującą. Dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję, że się Wam podobało. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i odwiedźcie naszą stronę na Facebooku oraz koniecznie obejrzyjcie poprzedni odcinek o dyktatorze pokonanym przez krawężnik. Do przyszłego zobaczenia.